Witam, witam. Jest to wzór na opaskę na głowę puchatą, zrobioną na szydełku tunezyjskim z 2 końcówkami. Myślę, że wzór jest na tyle prosty, że każdy początkujący sobie z tym poradzi. Jak widać, potrzebujemy znać tylko oczko łańcuszka, półsłupek tunezyjski, czyli w jedną stronę nabieranie oczek, a później ich zamykanie, i oczko ścisłe. Wzór, który tutaj pokazuję, jest zrobiony na głowę o obwodzie 57 cm. Cała opaska jest miła w dotyku. Od wewnątrz zapewnia to włóczka Dolphin, na zewnątrz futerko z włóczki Furlux. Powoduje to, że opaska jest ciepła. Niestety jest mało elastyczna, więc rozmiar musimy dobrać do siebie, regulując liczbę nabranych oczek łańcuszka w pierwszym rzędzie. Wysokość tej konkretnej opaski wynosi 7 cm, ale oczywiście można ją dostosować, zmieniając liczbę rzędów, tak by przerobić według własnego uznania. Użyłam tutaj włóczkę futerkową Furlux, około 30 gram, czyli 16 metrów, włóczkę Himalaya Dolphin Baby, około 20 gram, czyli 24 metry, i szydełko tunezyjskie podwójne 5 mm. A teraz wykonanie, które pokażę tu na filmie. Nabieram 60 oczek łańcuszkiem. Łączę w tej chwili obydwa brzegi, tutaj akurat oczkiem ścisłym, i nabieram teraz w każdym oczku po jednej pętelce, z tym, że nie robię to na całej długości, bo pojemność szydełka i to, że robię na okrągło, mi na to nie pozwoli, ale nabieram w sumie na początku 11 oczek, a później po 10. Dlatego 10, by łatwiej mi się liczyło i by mieć nad tym kontrolę. Dokładam teraz włóczkę futerkową, wracam do początku, czyli odwracam na drugą stronę i tą włóczką przerabiam w każdym oczku po razie, zamykając w ten sposób nabrane pętelki. Zostawiam ostatnią, żeby w miarę to mi się równo układało, i nabieram ponownie 10 oczek. Mam w tej chwili 11 pętelek na szydełku. Odwracam na lewą stronę i przerabiam 10 razy, zamykając oczka. Zostawiam ostatnie. Odwracam na koniec robótki i ponownie przerabiam, nabierając pętelki. Robię tak aż do końca rzędu. Po przerobieniu całego okręgu w taki właśnie sposób zakładam sobie teraz znacznik, by wiedzieć, gdzie jest początek, i przerabiam teraz dalej, wbijając się w poprzek oczka z poprzedniego rzędu po jednym razie i wyciągając na wierzch.
Tu również sobie segreguję na dziesiątki, żeby mieć kontrolę nad ilością. W taki sposób wygląda lewa strona robótki. Myślę, że też jest łatwiej liczyć nam oczka niż robiąc w samym dolpinie lub w samej włóczce z futerka. Odwracam na drugą stronę i przerabiam teraz włóczką futerkową, zamykając ponownie wszystkie oczka. Odwracam i tak jak poprzednio nabieram każdą pętelkę, wbijając się w poprzek oczka z poprzedniego rzędu. Robię dosyć luźno, by nie poznikały mi te pętelki tutaj, bo one tak naprawdę przytrzymują mi włóczkę po prawej stronie, tą futrzastą, ale też to, że daje mi to podwójną warstwę, również daje i ciepło. Dolpin oczywiście zapewnia mięciutki podkład i na prawej stronie ponownie zamykam sobie 10 oczek. Zwracam tylko uwagę, by przerabiać po jednej pętelce przy zamykaniu, żeby mi się nie zdarzyło, że przerobię dwie. Tu musiałabym wtedy cofnąć. I powtarzam w taki sposób, przerabiam przez cały rząd do końca. Przy zaczynaniu robótki może nam się wydawać, że tu prawa strona się rozwarstwia, ale to właśnie pomaga przy przerabianiu tymi dwoma gatunkami włóczki i w następnych rzędach to będzie znikać. Już tu w tej chwili widać przy rzędzie czwartym, że tu, gdzie przerabiałam wcześniej, tej szczeliny nie ma, jest tylko przy ostatnim rzędzie, który w tej chwili robię. Przerabiam tyle rzędów, ile potrzebuję, by uzyskać opaskę. Przerobiłam tutaj w sumie 7 rzędów. Mam koniec nitki puchatej i teraz ostatni rząd, tu w moim przypadku jest 8, przerabiam oczkami ścisłymi, czyli przewlekam przez pętelkę i dodatkowo przerobione na szydełku oczko przeciągam przez nitkę w poprzek i dodatkowo przez pętelkę na szydełku. Takie przerabianie daje mi podobny efekt, jak był na początku, to jest po pierwsze, a po drugie zamyka mi tutaj tą przestrzeń, która się rozwarstwia, gdy robię ostatni rząd. Tu, jak widać, mam ściśle, tak jak pozostałe rzędy, a zostawiając bez tego przerobienia, byłby taki efekt na końcu. Jak widać, niezbyt fajny. Za prostotą tego wzoru przemawia to, że schemat jest zapisany w
3 linijkach i to jest wszystko, czego potrzebuję, by wytłumaczyć tę metodę. Mam zwyczaj zawsze jeszcze dodatkowo przerobić jedno oczko łańcuszka na końcu, obcinam nitkę i teraz maskuję w taki sposób, że przeciągam przez poprzeczne nitki tą nitkę, która mi zostaje. To jest jedna. To samo zrobię z tą nitką, którą teraz obcięłam. Tu ją zakręcam wokół ostatniego oczka, żeby trochę ją zabezpieczyć. Jak widać, dosyć długi kawałek przewlekłam. Ona znika i z prawej, i z lewej strony. To samo robię z początkową nitką. Tu jest opis wszystkiego tego, o czym mówiłam w tym filmie, a ode mnie to już tyle. Jeżeli ta metoda Ciebie zainteresowała, zapraszam do dalszych moich projektów, które pojawią się już wkrótce. Zwiastuny będą na tym kanale. Tutaj też się dowiesz, gdzie można znaleźć nowe wzory. Dziękuję za zainteresowanie i zapraszam po więcej.